Witajcie na Roztoczu, krainie nazywanej polską Toskanią, gdzie natura splata się z historią, a każdy zakątek kusi pięknem i tajemnicą. W tym filmie zabierzemy Was w podróż po najpiękniejszych atrakcjach i zakamarkach tego wyjątkowego regionu. Odkryjcie malownicze wzgórza, szumiące lasy, urokliwe miasteczka i unikalne zabytki. Przygotujcie się na dziką naturę, niesamowite widoki i historie, które zainspirują do własnych przygód. Roztocze to region położony na pograniczu Polski i Ukrainy. Rozciąga się między Wyżyną Lubelską a Podolem, tworząc unikalny pas wzgórz i dolin od Kraśnika aż po Lwów, zachwycając po drodze różnorodnością krajobrazów. Dajcie się więc porwać magii Roztocza, które przyciąga o każdej porze roku. Witam serdecznie z Roztocza, czyli polskiej Toskanii. Jest to malowniczy region położony na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego. Chcę Wam pokazać tutaj miejsca, w których się wychowałem. Więc nie będzie to tym razem film z perspektywy turysty, a można powiedzieć w zasadzie mieszkańca. W tym filmie zebrałem dla Was moim zdaniem najciekawsze i najbardziej spektakularne miejsca na Roztoczu, które musisz koniecznie odwiedzić, będąc w tym rejonie Polski. W tym filmie pokażę Wam całą polską część Roztocza, a roztoczański szlak rozpoczynamy w Janowie Lubelskim. Miasto to położone jest na styku Roztocza i Równiny Biłgorajskiej. Zostało założone przez Zamoyskich w XVII wieku, a obecnie zachwyca spokojem, lokalnymi tradycjami i bliskością natury. Janów otoczony jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce i oferuje idealne warunki do letniego, aktywnego wypoczynku. Wśród lokalnych atrakcji warto wymienić przede wszystkim rezerwat Imielty Łuk, w którym możemy obcować z dziką przyrodą i podziwiać lokalną faunę i florę. Warto zajrzeć także do leśnej osady Szklarnia, gdzie znajduje się ostoja konika biłgorajskiego, a jeżeli będziemy mieć szczęście, to spotkamy również żyjące tutaj dziko żubry. Fani historii koniecznie muszą odwiedzić też Porytowe Wzgórze, gdzie dziś w miejscu największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej znajduje się pomnik i mały cmentarz. Janów Lubelski to też świetna baza wypadowa do zwiedzania północnej części Roztocza, a nad Zalewem Miejskim możemy odpocząć na piaszczystej plaży po całodziennych wędrówkach. Region ten oferuje też liczne trasy rowerowe, więc nie zapomnij zabrać ze sobą 2 kółek. W Lasach Janowskich działała też kolej wąskotorowa. Używana była do wywozu drewna. Kolejkę zbudowali Niemcy podczas II wojny światowej i była po części używana aż do 1984 roku. Dziś torów już nie ma. Pozostał tylko nasyp kolejowy i nieliczne mosty, takie jak ten tuż za pomnikiem na Porytowym Wzgórzu. To, co zostało z kolejki leśnej, można dzisiaj podziwiać w skansenie. Jest on położony na przedmieściach Janowa Lubelskiego. Lasy janowskie słyną też z licznych kapliczek ukrytych na leśnych duktach, o których spokojnie można by było zrobić osobny film. Tymczasem my już opuszczamy przepastne kompleksy leśne i kierujemy się na wzgórza Roztocza, gdzie w Choszni Ordynackiej znajduje się wieża widokowa, z której widać wspaniałą panoramę roztoczańskich pagórków, poprzecinanych na przemian polami i lasami. Stąd już jest tylko kilkanaście kilometrów do Radecznicy, która nazywana jest Częstochową Lubelszczyzny. Znajduje się tutaj sanktuarium maryjne z barokową bazyliką świętego Antoniego oraz kapliczką na wodzie z cudownym źródełkiem, gdzie możemy uzupełnić zapasy wody. Jak głosi napis w kapliczce, kto napije się tej wody, zdrów będzie. No zobaczymy. W Radecznicy można więc znaleźć coś do odnowy zarówno ciała, jak i ducha. Ugasiwszy pragnienie świętą wodą, ruszamy w dalszą drogę do Szczebrzeszyna. Tutaj z punktów widokowych czy lotu ptaka możemy podziwiać charakterystyczne pofałdowania Roztocza, które wyglądają szczególnie pięknie jesienią, kiedy drzewa pokrywają się łanem złotych liści. Ale Szczebrzeszyn to nie tylko zjawiskowe krajobrazy, ale przede wszystkim urokliwe miasteczko, w którym spotykają się 3 kultury. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
Te słowa wiersza Jana Brzechwy z pewnością zna każdy Polak, więc będąc na Roztoczu koniecznie trzeba zajechać chociażby na chwilę do Szczebrzeszyna, gdzie na rynku miejskim stoi piękny pomnik chrząszcza i ponoć jest to jedyny taki pomnik na świecie. Kilkaset metrów od rynku miejskiego znajduje się wzgórze zamkowe. Na miejscu starego zamku dziś wznosi się piękna nowa wieża widokowa, z której możemy podziwiać panoramę Szczebrzeszyna i całej okolicy. Szczebrzeszyn to też najstarsze miasto na Roztoczu, które ma prawa miejskie nieprzerwanie od 1352 roku. Miłośnicy historii więc będą tutaj też mieli co robić, bo to właśnie w Szczebrzeszynie znajduje się m.in. najstarsza murowana cerkiew w Polsce, która jest nadal czynna. O wielokulturowości Szczebrzeszyna świadczy również okazała synagoga, która niestety została spalona przez Niemców, następnie odbudowana po wojnie i dziś znajduje się tutaj Miejski Dom Kultury. Pozostałością po społeczności żydowskiej jest również jeden z największych i najstarszych cmentarzy żydowskich w Polsce, użytkowany nieprzerwanie od XVI wieku aż do czasów zagłady. Najstarsza macewa na tym cmentarzu pochodzi z 1545 roku. W 1942 roku to miejsce stało się też świadkiem okropnej tragedii. Żydzi, którzy nie zostali wywiezieni do obozów zagłady, zostali zamordowani bezpośrednio na tym Kirkucie. Szacuje się, że zostało tutaj rozstrzelanych przez Niemców ponad 1000 szczebrzeszyńskich Żydów, a do kopania masowych grobów zmuszono mieszkających tutaj Polaków. Okolice Szczebrzeszyna słyną też z przepięknych wąwozów lesowych. Dociera tutaj niewielu turystów, więc jeżeli szukacie ciszy i spokoju na łonie natury, to będzie idealne miejsce na popołudniowy spacer. Na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego znajdziemy wiele szlaków pieszych i rowerowych. Tak więc będzie tutaj co robić nawet przez kilka dni. Będąc w Szczebrzeszynie, grzechem byłoby nie zahaczyć o Zamość. Pomimo, że to największe miasto regionu leży już poza granicami geograficznymi Roztocza, może być świetną bazą wypadową do jego zwiedzania. O Zamościu nagrałem osobny film, do którego link zostawiam wam w opisie, więc nie będę się teraz rozwodził ponownie nad walorami tej perły renesansu, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Z Zamościa udajemy się do Krasnobrodu, czyli największego letniego kurortu na Roztoczu. Jeżeli szukacie plażowych rozrywek, tak najlepiej będzie udać się do Krasnobrodu. Możemy tutaj korzystać z różnych sportów wodnych, wynająć sobie kajak, rower albo po prostu rozłożyć ręcznik czy kocyk i poopalać się na złotym piasku w roztoczańskim słońcu. Nad zalewem góruje kamienna wieża widokowa, z której zobaczymy panoramę całej okolicy. Będąc w Krasnobrodzie warto też odwiedzić lokalne sanktuarium, kaplicę na wodzie oraz sanatorium. Krasnobród ma status uzdrowiska. To tutaj założono pierwsze w Polsce sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci. Dawny pałac Leszczyńskich był wielokrotnie rozbudowywany, obecnie jest przekształcony na nowoczesne sanatorium i leczy się tutaj różne schorzenia. W lesie na przedmieściach Krasnobrodu znajduje się pięknie położona drewniana kapliczka Świętego Rocha. Została ufundowana przez Marysieńkę Sobieską w XVII wieku. Legenda głosi, że kto przejdzie 3 razy schodami dookoła kapliczki, zostanie uzdrowiony ze wszelkich chorób, a nie będzie to zadanie łatwe. Niektórzy pokonują nawet tę trasę na kolanach, co jest nie lada wyzwaniem. Kapliczkę otaczają przepiękne lasy i wąwozy. Został tutaj utworzony rezerwat Święty Roch i warto poświęcić tutaj chociaż godzinkę, aby przejść się jednym z głębokich wąwozów. Po plażingu w Krasnobrodzie udajemy się do Stanisławowa, gdzie na wzgórzu Kamień znajduje się tajemnicze piekiełko. Lokalna legenda głosi, że diabeł założył się z miejscowym chłopem, iż w jedną noc zbuduje tutaj piekło. Ale diabeł nie zdążył dokończyć budowy, zanim o świcie zapiał kur, więc porozrzucane kamienie leżą na wzgórzu do dziś. Jadąc dalej na południe, docieramy do Józefowa, który położony jest w samym centrum Roztocza. Kolejnym ciekawym miasteczkiem na roztoczańskim szlaku jest Józefów. Słynie on przede wszystkim z kamieniołomu Babia Dolina.
Wydobywa się tutaj kamień na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz do budowy dróg. O ile na tygodniu możemy tutaj czasem spotkać nielicznych pracowników, tak w weekendy jest to idealny teren na spacery czy do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów ekstremalnych. Nad kamieniołomami góruje największa na Roztoczu wieża widokowa, z której zobaczymy panoramę całej okolicy. Tuż przy kamieniołomie znajduje się stary cmentarz żydowski. Przed wojną Józefów był zamieszkały głównie przez Żydów i właśnie ten cmentarz jest tego śladem i dowodem. Znajduje się tutaj około 400 kamiennych nagrobków. W centrum miasteczka, tuż przy rynku, znajdziemy również pięknie odremontowaną synagogę, która dziś pełni funkcję gminnej biblioteki. W Józefowie też znajduje się nietypowa atrakcja, jedyny w Polsce sklep rybno-monopolowy. Tak więc oprócz tego, że kupimy sobie tutaj rybę, możemy się napić piwa bezpośrednio pod sklepem. I tutaj faceci, jak mówią żonie, że idę po rybę, to wiadomo, po co wychodzą z domu. Warto zajrzeć też na Józefowski Rynek, gdzie znajduje się z pewnością jedna z najbardziej niezwykłych fontan w Polsce, przedstawiająca figury zwierząt żyjących w okolicznych lasach. Jeśli zaś szukamy kameralnego wypoczynku nad wodą i piaszczystej plaży bez tłumów, takich jak w pobliskim Krasnobrodzie, można wybrać się nad Józefowski Zalew. Przez Józefów przebiega też szlak rowerowy Green Velo, którym możemy udać się do Zwierzyńca, odwiedzając po drodze ostoję konika polskiego w osadzie leśnej Florianka, która położona jest w Roztoczańskim Parku Narodowym. Do Florianki jednak nie możemy dojechać samochodem, jako że ta osada znajduje się w samym sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Musimy udać się tam na nogach bądź rowerem. To urokliwe miasteczko, nazywane Bramą Roztocza, zostało założone w XVI wieku przez rodzinę Zamoyskich. To właśnie Zamojscy wybudowali tutaj okazały dwór i założyli mini zoo. I to właśnie od tego zoo wzięła się nazwa miasta. W tym miejscu przez lata bywały znane osobistości, m.in. królowie Polski, a od 1995 roku odbywa się tutaj znany na całą Polskę festiwal filmowy. Zwierzyniec uchodzi za najbardziej zalesione miasteczko w Polsce i nie będziemy się tutaj nudzić nawet przez kilka dni. Naprzeciwko zabytkowego pałacu zarządcy ordynacji zamojskiej znajduje się Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, w którym dowiemy się wszystko o lokalnej faunie i florze. Koniecznie musicie zajrzeć też na tyły muzeum, gdzie znajduje się chyba jedyne na świecie przytulisko krasnali. W sercu miasta znajduje się zabytkowy barokowy kościół na wodzie. Warto tutaj przyjechać szczególnie w odpust 21 maja, kiedy to odbywa się chyba jedyna taka niezwykła procesja na wodzie. Koniecznie trzeba się też wybrać na spacer nad stawy Echo. Te śródleśne stawy położone są tuż przy wejściu do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przy jednym ze stawów jest piękna piaszczysta plaża, a w sezonie letnim jest tutaj czynne kąpielisko. Osobom, które lubią piesze wędrówki, polecam udać się do rezerwatu Bukowa Góra. Wejście na ścieżkę dydaktyczną znajduje się naprzeciwko Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec jest też świetną bazą wypadową na kajaki. Jako że przez sam środek miasteczka przepływa malownicza rzeka Wieprz, możemy wybrać się na kilkugodzinny spływ i podziwiać przyrodę Roztoczańskiego Parku Narodowego od nieco innej perspektywy. W zabytkowej dzielnicy Borek, gdzie zachowało się jeszcze mnóstwo przedwojennych drewnianych domów, znajduje się też najwęższa ulica w Polsce o wdzięcznej nazwie Wąska. W Zwierzyńcu znajduje się też kilka wież widokowych. Według mnie najlepsze widoki rozpościerają się z tej na Białej Górze. Szczególnie warto wybrać się tutaj o wschodzie lub zachodzie słońca. Jak już zwiedzimy sobie całą okolicę, warto udać się do browaru Zwierzyniec, w którym możemy zapoznać się z technikami produkcji piwa, ewentualnie skosztować świeżego zwierzyńca w miejscowej pijalni. Ze Zwierzyńca przez rozległe lasy ruszamy dalej do malutkiej miejscowości, która pomimo, że ma tylko kilkudziesięciu stałych mieszkańców, przyciąga turystów z całej Polski. Kolejną miejscowością wartą odwiedzenia jest Górecko Kościelne, położone kilkanaście kilometrów od Zwierzyńca w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Słynie ona z kilkunastu pomnikowych dębów, które rosną wzdłuż alei prowadzącej do cudownej kapliczki na wodzie. Kaplica została wybudowana w miejscu, w którym ponoć objawiał się licznie święty Stanisław. Jak już będziemy przy kapliczce, warto być przez chwilę cicho, bo jest ona domem setek nietoperzy, a wieczorami widać, jak właśnie wylatują szparami.
Można tutaj schłodzić się trochę w upalny dzień, czy nawet z tego co widzę złowić jakiegoś pstrąga, bo te rzeki roztoczańskie właśnie słyną ze swojej niesamowitej czystości wody. Oprócz drewnianego kościoła świętego Stanisława, który szczególnie pięknie prezentuje się w jesiennych złotych barwach, warto przespacerować się do elektrowni wodnej na rzece Szum. Została ona wybudowana w czynie społecznym w latach 60. przez lokalnych mieszkańców z inicjatywy księdza Aleksandra Siwka. Mieszkańcy nie mogli doczekać się elektryfikacji wsi, postanowili więc zbudować własną elektrownię. Jednak zanim została ona uruchomiona, do wsi doprowadzono linię energetyczną. Budowla dziś jest więc tylko niezwykłym zabytkiem techniki i symbolem uporu lokalnych mieszkańców. Polecam również przespacerować się ścieżką wzdłuż rzeki przez rezerwat Szum. To miejsce pozbawione jest tłumów, a oferuje świetne widoki i możliwość spotkania mieszkańców lasu. Tereny Roztocza mocno ucierpiały w czasie II wojny światowej. Niemcy postanowili wysiedlić polską ludność z Zamojszczyzny i sprowadzić tutaj swoich kolonistów. W akcie oporu powstały więc liczne oddziały partyzanckie, które bazując w tutejszych lasach nękały okupanta. Zabiorę was teraz do jednego z miejsc, w których podczas II wojny światowej stacjonowali polscy partyzanci. W czasach II wojny światowej Niemcy bali się zapuszczać w roztoczańskie lasy, dlatego że aktywnie działała tutaj polska oraz radziecka partyzantka. Wielkie kompleksy leśne, takie jak Lasy Janowskie czy Puszcza Solska, były doskonałym schronieniem dla różnych grup partyzanckich. W lasach pomiędzy Aleksandrowem a Józefowem znajduje się niezwykłe miejsce – Ziemianka Wira, czyli schron dowódcy partyzantów Konrada Bartoszewskiego, pseudonim Wir. To właśnie w tym miejscu dowódca oddziału Wir szkolił nowych partyzantów. Tutaj znajdowała się właśnie szkoła podoficerska. Ten schron działał przez prawie 2 lata, do momentu, kiedy to w czerwcu 1944 roku Niemcy otoczyli ten kompleks leśny i przeprowadzili obławę, likwidując bądź wyłapując pozostałych przy życiu partyzantów. Pół godziny spaceru stąd znajduje się jeszcze jedno niezwykłe miejsce. Okazuje się, że partyzanci uprowadzili Niemcom wagon kolejowy i urządzili sobie w nim szpital pod kryptonimem 665. Oczywiście po tym oryginalnym szpitalu nic się nie zachowało, gdyż te budowle były drewniane, ale dzięki lokalnym pasjonatom historii zarys tego szpitala dziś został odtworzony i możemy sobie wyobrazić, w jak to ciężkich warunkach byli leczeni ranni partyzanci. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Schron położony jest na piaszczystej górce, otoczonej z każdej strony bardzo ciężkim do przebycia bagnem. Tak więc Niemcy na co dzień nie zapuszczali się w te tereny, jednak kiedy zbliżał się już front radziecki w 1944 roku, postanowili zrobić wreszcie raz, a dobrze, porządek z partyzantami. Urządzono więc wielką obławę, a w zasadzie dwie, o kryptonimie Wicher 1, która odbyła się w Lasach Janowskich, oraz Wicher 2, która objęła Puszczę Solską. Ziemianka ta została odtworzona przez lokalnych pasjonatów historii w oryginalnym miejscu, gdzie właśnie kiedyś znajdował się ten bunkier. Przychodząc w to miejsce można sobie wyobrazić, w jak ciężkich warunkach żyli wtedy partyzanci. Ci akurat mieli szczęście, bo ten schron jest dość przytulny, konstrukcji drewniano-ziemnej. Mamy tutaj kozę, w której można napalić i wysuszyć chociażby mokre ciuchy oraz ugotować jakiś posiłek. O ile w lecie poza komarami było całkiem znośnie, tak zimą przeżyć tutaj w tym miejscu to był naprawdę nie lada wyczyn. Z Ziemianki Wira przenosimy się do wioski Osuchy. Tutaj miała miejsce ostatnia bitwa partyzantów z Puszczy Solskiej. Zamknięci przez Niemców w kotle postanowili przebić się z okrążenia właśnie w rejonie wsi Osuchy. To starcie uchodzi za największą bitwę partyzancką podczas II wojny światowej na ziemiach polskich. Szacuje się, że zginęło tutaj ponad 600 polskich partyzantów. Pamiątką po tej bitwie jest okazały cmentarz partyzantów. Warto też zapuścić się w las za cmentarzem, gdzie znajduje się mała ziemianka partyzancka oraz partyzancka droga krzyżowa. W Osuchach powstaje też właśnie nie lada atrakcja turystyczna, mianowicie Muzeum Partyzantów Polskich. Bardzo okazały budynek jest już na ukończeniu, ale czeka jeszcze na ekspozycję i wyposażenie, więc kiedy już zostanie otwarty, nie zapomnijcie koniecznie odwiedzić tego miejsca.
Jeżeli miałbym wskazać swoje ulubione miejsce na Roztoczu, z pewnością byłby to rezerwat Czartowe Pole w Chamerni. To miejsce jest dużo mniej zatłoczone i zadeptane niż pobliskie Szumy w Suścu. W tym miejscu rzeka Sopot tworzy naprawdę niesamowity mikroklimat, płynąc głębokim wąwozem przez Puszczę Solską. Rezerwat Czartowe Pole zawdzięcza swoją nazwę legendzie o czartach, które miały hasać na polanie w pobliżu dawnej papierni, której ruiny możemy zobaczyć do dziś. Te zakłady przemysłowe należące do ordynacji zamojskiej funkcjonowały w XVIII i XIX wieku, wykorzystując rzekę Sopot do napędzania maszyn. Papiernia była jedną z największych w Królestwie Polskim. Produkowała papier głównie ze starych szmat. Papiernia ostatecznie spłonęła w 1833 roku i nigdy jej już nie odbudowano. Kilka kilometrów od Czartowego Pola znajduje się miejsce, o którym jeszcze do lat 90. nie można było głośno mówić. W tym miejscu znajdował się obóz pracy, zagłady NKWD. Kto był tutaj przytrzymywany, do końca nie wiadomo. Prawdopodobnie byli to żołnierze AK i wszyscy Polacy, którzy narazili się wtedy sowieckiej władzy. Kto tutaj spoczywa, nie wiadomo. Na miejscu masowego grobu w latach 90. postawiono pomnik, aby upamiętnić to miejsce zbrodni, ale wszystkie ofiary są w zasadzie nieznane. Obóz ten działał bardzo krótko, od czasów wyzwolenia tych terenów przez Armię Czerwoną do 3 marca 1945 roku, kiedy to miejscowy oddział Armii Krajowej dokonał jego rozbicia. Jednak ktoś ostrzegł wcześniej wartowników i więźniowie, którzy pozostali przy życiu, zostali wywiezieni w nieznanym kierunku. Akowcy zdobyli więc pusty obóz, zabijając jego komendanta wraz z częścią obsługi. W skład obozu wchodziły 3 baraki, gajówka, w której zamieszkali oficerowie i prokurator, oraz dom prywatny, który zajął komendant obozu Konowałow. Po zabudowaniach obozu nie ma dziś śladu. Bezpośrednio przy terenie obozu znajduje się kamieniołom. Na jego szczycie jest wieża widokowa, z której widać panoramę Puszczy Solskiej, ale większość odwiedzających to miejsce turystów nie zdaje sobie sprawy, że to miejsce było właśnie obozem pracy dla więźniów pobliskiego obozu. Tutaj więźniowie musieli pracować po 10 godzin dziennie, o skromnych racjach żywnościowych i wielu z nich właśnie umarło z wycieńczenia. Kilka kilometrów dalej w górę rzeki Sopot mamy kolejną wakacyjną miejscowość. Utworzono tutaj zalew z piękną piaszczystą plażą. Pomimo że woda tutaj jest zimna, miejsce nadrabia swoim urokiem i jest to bez wątpienia najmniej zatłoczone kąpielisko na Roztoczu. Z Majdanu Sopockiego mamy już tylko kilka kilometrów do Suśca, którego symbolem są słynne roztoczańskie Szumy. W samej wiosce oprócz wieży widokowej i napisu Roztocze w hollywoodzkim stylu nie ma jednak nic ciekawego do zobaczenia. Ewentualnie drewniane rzeźby Kargula i Pawlaka tuż przy miejscowym komisariacie policji, postawione na pamiątkę tego, że to właśnie w Suścu urodził się reżyser filmu Sami swoi Sylwester Chęciński. Jednak jeśli zapuścimy się głębiej w okoliczne lasy, czeka na nas sporo atrakcji. W Rebizantach na rzece Tanew przebiegała niegdyś granica pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim, a dziś to miejsce przyciąga największe tłumy na całym Roztoczu. To właśnie tutaj znajdują się słynne roztoczańskie Szumy, uznane w plebiscycie National Geographic za jeden z 7 nowych cudów Polski. Szumy są efektem wyraźnie zaznaczonej w tym miejscu granicy geologicznej pomiędzy fałdową Europą Zachodnią i płytową Europą Wschodnią. Koniecznie polecam udać się też na spacer szlakiem przez Sosnowy Las do potoku Jeleń, gdzie znajduje się najwyższy wodospad na Roztoczu, który mierzy zawrotne 1,5 metra wysokości. Jadąc dalej na południe, wjeżdżamy do podkarpackiej części Roztocza oraz strefy nadgranicznej, docierając do kolejnego kresowego miasteczka. Swoją podróż po podkarpackiej części Roztocza zaczynamy od małego, ale bardzo urokliwego miasteczka Narol. Pierwotnie Narol nosił nazwę Florianowo i na pamiątkę tego na rynku miejskim ustawiono kolumnę ze świętym Florianem, patronem strażaków. Jednak w 1648 roku, kiedy wojska Chmielnickiego złupiły i zniszczyły miasteczko, Florianów już nigdy się nie odrodził.
Ale ocalała ludność utworzyła nowe miasteczko nieco dalej na Roli. I to właśnie stąd wzięła się nazwa Narol. Oprócz kameralnego rynku z centralnie umieszczonym ratuszem, w Narolu znajduje się najpiękniejszy i jedyny udostępniony do zwiedzania pałac na Roztoczu. Pałac wybudowany z hukiem XVIII wieku przez samego hrabiego Feliksa Antoniego Łosia. Sam hrabia życzył sobie, żeby jego rezydencja była siedzibą, że tak powiem, mus wszelakich i tak też było za czasów jego życia. Pałac płonął dwukrotnie, pierwszy raz podczas powstania styczniowego, zaś dzieło zniszczenia dokonało się pożarem w roku 1945, kiedy to budynki spłonęły w całości. Okres późniejszy, podobny jak na większości zabytków w Polsce, czyli wprowadziło się tutaj miejscowe gospodarstwo rolne, tworząc sobie w korpusie głównym magazyn na nawozy i zboża. W 1995 roku obiekt został odkupiony i stał się ponownie własnością prywatną. Parę miesięcy temu powołaliśmy do życia Fundację Narol Enterprise, której głównym zadaniem będzie przywrócenie do czasu świetności obiektu, utworzenie tutaj w myśl idei hrabiego Łosia ośrodka kształcenia dla osób starszych, młodzieży. Pałac jest miejscem wielu spotkań artystycznych. Mieścimy tutaj ciekawe wystawy twórców miejscowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Za pałacem ciągnie się kilkukilometrowa Aleja Kasztanowa, która wygląda przepięknie zarówno wiosną, jak i jesienią. Narol to też świetna baza wypadowa do zwiedzania całego Roztocza Południowego. Tutaj początek ma wiele szlaków pieszych i rowerowych. Przebiega tędy również szlak Green Velo. Wybierając się więc w ten rejon Polski, nie zapomnij zabrać ze sobą roweru lub koniecznie wypożycz go na miejscu. W lasach pod Narolem warto też odwiedzić rezerwat Bukowy Las, który wygląda szczególnie pięknie wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, tworząc iście bajkowy krajobraz. Przez Roztocze Południowe przebiega też potężny pas bunkrów zwanych linią Mołotowa. Jest to pas umocnień mających chronić Związek Radziecki przed atakiem Niemców. Budowa tej linii zaczęła się tuż po zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki w 1939 roku, ale nie spełniła do końca swojej roli. Niemcy przeszli tędy jak burza. Obecnie jeden z najciekawszych punktów oporu linii Mołotowa znajduje się na wzgórzu Wielki Dział. Wzdłuż linii Mołotowa został wyznaczony szlak bunkrów, tak więc możemy zwiedzić te umocnienia zarówno piechotą, jak i przejechać się wzdłuż nich rowerem. Mało osób zdaje sobie sprawę, że na Roztoczu możemy znaleźć również retory. Takie wielkie metalowe zbiorniki służące do wypału węgla drzewnego. Ostatnie zachowane retory możemy znaleźć niedaleko wzgórza Wielki Dział. Wracamy jeszcze na chwilę do województwa lubelskiego, gdzie w Brzezinach znajduje się seria nietypowych i pięknych deskali, tworząc swoistą galerię dzieł sztuki wykonaną przez Arkadiusza Andrejkowa. Miejsce to choć niezwykłe, nie jest wypromowane ze względu na poprawność polityczną, gdyż deskale i mini skansen przedstawiają historię lokalnego dowódcy oddziału partyzantów Stefana Kobosa, pseudonim Wrzos, który walczył m.in. z oddziałami UPA i został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa dopiero w 1956 roku. Warto więc zatrzymać się tutaj na dłużej i poczytać historię lokalnych bohaterów. Wystarczy się tutaj trochę rozejrzeć i możemy trafić na opuszczone domy, które pamiętają jeszcze czasy II wojny światowej. W środku czas naprawdę się zatrzymał. Jest tutaj mnóstwo rzeczy porzuconych. Są jeszcze jakieś stare ubrania, naczynia, stół, piec kaflowy. Naprawdę niesamowite miejsce. Kilka kilometrów dalej znajduje się kolejne miejsce naznaczone tragiczną historią. To miejsce różni się nieco od pozostałych przedstawionych w tym filmie, jednak uważam, że każdy, kto przyjeżdża na Roztocze, powinien je koniecznie odwiedzić. Były tylko 3 takie miejsca w Polsce: Treblinka, Sobibór i właśnie Bełżec. Niemcy zbudowali właśnie tutaj obóz, w którym zagazowano ponad 600 000 Żydów. W odróżnieniu od Auschwitz, o którym każdy słyszał, tutaj nie było baraków. Tutaj przywożono ludzi i trafiali oni od razu do komór gazowych. Obóz działał tylko przez 10 miesięcy w 1942 roku, od marca do grudnia. Ten obóz udało się przeżyć tylko 2 osobom,
W początkowej fazie do eksterminacji używano tutaj spalin z wielkiego silnika okrętowego, następnie wybudowano komory gazowe i uśmiercano Żydów cyklonem B. Ponoć testowano tutaj również uśmiercanie ludzi za pomocą prądu. Kiedy było już wiadomo, że Niemcy przegrają wojnę, postanowili zatrzeć wszelkie ślady. W 1943 roku przystąpiono do usuwania śladów po tym obozie. Zasadzono tutaj raz, wybudowano gospodarstwo rolne, zniszczono wszelkie budynki. Dziś na terenie obozu urządzone jest muzeum i oprócz zagospodarowanego terenu jest tutaj też mała sala wystawowa. Na koniec warto wejść do olbrzymiej sali kontemplacji. W bezpośrednim sąsiedztwie obozu znajdują się stare budynki kolejowe. Tutaj kiedyś były trzymane i sortowane rzeczy należące do ludzi, którzy zostali wysłani właśnie na śmierć. Tutaj przyjeżdżały transporty, odbywało się sortowanie, selekcja. Dziś to wszystko niszczeje, wali się tutaj powoli. Kolej, z tego co wiem, sprzedała ten teren. Wiele lat temu kolej zdemontowała dach z prostego powodu, aby po prostu nie płacić podatku za ten budynek. W zasadzie nie wiem, dlaczego nie jest to wpisane do rejestru zabytków. No a tak to pewnie wszystko się niebawem zawali. Jest też obok stara wieża kolejowa. Obecnie też jest ona w opłakanym stanie, dach jest zdjęty. Jadąc dalej w stronę granicy, warto skręcić do wsi Kniazie. Znajdują się tutaj najbardziej majestatyczne ruiny na Roztoczu. W tym miejscu, jak w żadnym innym, można poczuć duchy przeszłości. Grekokatolicka cerkiew została wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku, a służyła wiernym do końca II wojny światowej, kiedy to została zniszczona w rezultacie walk frontowych. Cerkiew została wybudowana na planie Krzyża Greckiego i mogła pomieścić aż 1000 wiernych. Obok cerkwi znajduje się też dzwonnica i cmentarz z około 100 nagrobków. Z samej wsi też zostało niewiele. Po wojnie ukraińska ludność została przesiedlona do ZSRR lub na ziemię odzyskane w ramach akcji Wisła. Miejsce to stało się również tłem do scen w filmie Zimna wojna, który nominowany był do Oscara. Ruszamy dalej do Werchraty, gdzie nieopodal w lesie znajduje się najwyższe wzniesienie polskiej części Roztocza. Długi Goraj ma wysokość 391,5 metra nad poziomem morza, ale ta góra nie jest w żaden sposób zagospodarowana turystycznie. Jednak przy dobrej przejrzystości powietrza, w miesiącach kiedy na drzewach nie ma liści, można zobaczyć stąd najwyższe wzniesienie Roztocza, które znajduje się na Ukrainie, czyli Wysoki Zamek w Lwowie. Niedaleko najwyższej góry polskiego Roztocza mamy kolejne bardzo tajemnicze miejsce. Wzgórze Monastyr, na którym znajdował się kiedyś klasztor bazylianów, po którym dziś zostały jedynie resztki murów, piwnice i wielka studnia. Początkiem XIX wieku nastąpiła kasacja klasztoru, a teren popadł w ruinę. Następnie podczas I wojny światowej pochowano tutaj obok siebie żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli podczas walk w okolicznych lasach. Na wzgórzu znajduje się też kontrowersyjna mogiła członków band UPA, która od lat jest kością niezgody pomiędzy Polską a Ukrainą. U podnóża wzgórza Monasterz pod koniec XIX wieku mieściła się też pustelnia świętego brata Alberta. W jej miejscu dziś stoi wiata i krzyż. Południowa część Roztocza naznaczona jest tragiczną historią, a po lasach można znaleźć wiele pozostałości po dawnych wsiach i zapomnianych kamiennych krzyży. Na terenie całego klasztoru znajduje się kilka podziemnych piwnic. Niestety większość jest zamknięta, ale jak mamy szczęście, to do niektórych może udać się nam wejść. Na rzece Brusieńce znajduje się najwyższy wodospad na Roztoczu Południowym, ale nie jest to wodospad naturalny, a pozostałości dawnego młyna, jakich wiele było w tej okolicy. W wielu miejscach Roztocza Południowego możemy natrafić też na niezwykłe leśne cmentarze z charakterystycznymi kamiennymi krzyżami, które często są już też jedynym świadectwem nieistniejących wsi, które zostały wysiedlone w ramach akcji Wisła.
W jednej z takich wsi istniał słynny ośrodek kamieniarski. Kamieniarstwo bruśnieńskie to unikalna tradycja ludowej sztuki kamieniarskiej, która rozwinęła się w rejonie wsi Stare Brusno. Był to jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków kamieniarskich w Polsce, którego działalność sięga co najmniej XVI wieku. Kamienne krzyże i figury rozsiane po roztoczańskich lasach są nie tylko dziełami sztuki, ale także świadectwem historii regionu, jego religijności i tradycji. Stanowią materialny zapis losów społeczności od wielkich wydarzeń jak zniesienie pańszczyzny po indywidualne historie ich fundatorów. Przy cmentarzu zaczyna się też nowa ścieżka dydaktyczna stworzona przez Nadleśnictwo Lubaczów. I dzięki licznym tablicom informacyjnym zapoznamy się również z historią tego terenu oraz lokalną florą i fauną. A jak będziemy mieli szczęście, to może nawet zobaczymy na żywo rysia. Niedaleko cmentarza w Bruśnie Nowym znajduje się też przepięknie odrestaurowana cerkiew z 1828 roku, która służyła miejscowej społeczności do początku XX wieku. Kolejnym miasteczkiem na roztoczańskim szlaku jest Choryniec-Zdrój. To największy ośrodek turystyczny Roztocza Wschodniego i jedno z najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Lecznicze właściwości tych wód były znane już od dawna, jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku książę Aleksander Poniński stworzył tutaj uzdrowisko. W Choryńcu przede wszystkim warto odwiedzić Park Zdrojowy, gdzie znajduje się pijalnia wód. W mieście znajduje się też nowo wybudowana dzielnica uzdrowiskowa, w której oprócz sanatoriów, gdzie leczy się różne schorzenia, jest długi deptak Tężnie oraz bardzo wysoka wieża widokowa, z której możemy zobaczyć nawet Ukrainę. W 1969 roku w dawnym Pałacu Ponińskich utworzono pierwsze sanatorium Metalowiec, które obecnie nazywa się Bajka. Warto więc zajść do Pałacu Ponińskich, pospacerować po dawnych alejach parkowych i pogłaskać miejscowe koty. W lasach niedaleko Choryńca, a dokładnie w Nowinach Chorynieckich, znajduje się przepiękna drewniana kapliczka, położona w bardzo malowniczym wąwozie. Została ona tutaj postawiona na pamiątkę objawień z 1636 roku. To właśnie w tym miejscu Maryja objawiła się dzieciom i wybiło tutaj źródełko. Dziś przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, żeby napić się wody, która ma ponoć cudowne właściwości. W wąwozach dookoła kapliczki znajduje się droga krzyżowa. Jest też wiele ścieżek spacerowych, można tutaj więc odetchnąć od miejskiego zgiełku. Swoją podróż po Roztoczu kończymy w Radróżu. Znajduje się tutaj przepiękna drewniana cerkiew z 1583 roku i jest to jedyny budynek na Roztoczu wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew otoczona jest kamiennym murem, a obok znajduje się wysoka dzwonnica oraz biały budynek kostnicy. Cerkiew dzięki swym niesamowitym walorom stała się również tłem Sejmiku Szlacheckiego w popularnym polskim serialu 1670. W tym miejscu kończy się polska część Roztocza, a dalej jest już tylko Ukraina. Film z ukraińskiej części Roztocza pojawi się już niebawem, więc nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby go nie przegapić. Na koniec pozostaje mi Cię tylko zaprosić do odwiedzenia Roztocza, które jest piękne o każdej porze roku. Jeśli będziesz tu zimą, nie zapomnij wybrać się na kulik w starym stylu po leśnych duktach lub pojeździć na nartach po jednym ze stoków. A teraz możesz podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu na Roztoczu w komentarzu, a jeśli zabrakło Ci w tym filmie jakiegoś miejsca, również napisz o tym, a być może pojawi się w którejś z kolejnych produkcji. Do zobaczenia gdzieś na szlaku, cześć!